Zobaczcie sobie, jaka tutaj w hotelu jest kafejka internetowa. Pamiętacie? W Polsce takie były kafejeczki. Chodziło się przesiadywać w kafejce i naparzać w jakieś gry. No a tutaj wychodzimy na zewnątrz, balkonik. Tak wygląda okolica. Tu mamy od razu restaurację. Tam potem jest basen po drugiej stronie. Całkiem fajna miejscówka. I w ogóle to są takie krzesła zrobione z drewna, ale są tak ciężkie, że zobaczcie, tego nie da się przesunąć w ogóle. Jest tak ciężkie drewno, że nie wiem ile to waży, ale jeszcze z tego drewna robią stoliki i ten stolik to już chyba trzeba byłoby w 7 osób nosić. No nic, trzeba iść coś zjeść, no i po prostu zacząć montować materiały, które nagrałem, a jest tego troszkę. No. Tu już jesteśmy na zewnątrz, tutaj restauracja. Tutaj idziemy na kawę za jedyne 5000. No tu trafiliśmy do takiej uliczki. Wygląda to tak trochę jak gdzieś w Europie, na wyspach. Bardzo podobnie. Nie wiem, byliśmy w Chorwacji, czy tam w Włoszech. Tak troszkę zawiewa mi to tym klimatem. A tu to już jedno wielkie targowisko. I mamy Pub Street. Zobaczcie sobie, ile tu jest tych tuk-tuków, a tutaj jest jeden wyjątkowy. Tuk-tuk Audi. Tutaj akurat tego w Tajlandii nie ma. Zobaczcie sobie, bagietki sprzedają. Hello! Tutaj idziemy na trochę większy market, jak ostatnio. Zobaczymy, co tu ciekawego można znaleźć. No i to jest prawdziwy targ. To teraz już wiecie, gdzie oni robią zakupy. Nie robią zakupów w sklepie, tylko na takim targu, bo jest dużo taniej. No i w taki sposób robią tutaj mąkę kokosową. No jeśli chodzi na przykład o Kambodżę, to oni tutaj wszystko kupują na targu i gotują w domu. Jak porównam to do Tajlandii, to tam znowu w domu mało kto gotował, wszystko było robione i jedzone na mieście, także całkiem odwrotnie. No i oczywiście na takim markecie ceny są dużo tańsze niż w sklepach, także mamy odpowiedź, gdzie lokalsi kupują te rzeczy, które po prostu na co dzień konsumują. No to tutaj macie to, co za niedługo będzie w Europie, czyli jak świerszcze. Tutaj mamy coś takiego, tu ryby, a zgadnijcie, co to jest za mięso. Dam wam chwilę namysłu. To są szczury. Zobaczcie, jaki dom. Trochę od miasta oddaliliśmy się na wiochach. A tu z drugiej strony są takie domy, jakieś firmy. Są i takie domy.
No i tutaj mamy pola ryżowe, a tam w oddali widać farmę lotosu, czyli lilii wodnych. Idziemy tam zobaczyć. No i dochodzimy tutaj. Zrobiło się ciężko. Pojedziemy przez takie wąskie ścieżki. No i jesteśmy tutaj. Są otwarte kwiatki. I to też wszystko jest zatopione w wodzie. I'm too hot. Zobaczcie, jakie duże to są te kwiaty. No właśnie, mamy kapelusz dla Lizy i dla mnie, żeby nie było nam za ciepło. Zobaczcie, karusałka na polu ryżowym. Teraz wodę z tego pola przelewają tutaj, żeby zatopić to. I tutaj sobie będzie ryż rósł. Tutaj mamy nasionko z tego lotosu, a w środku wygląda w ten sposób, że wyciągasz to coś zielonego, tak jakby to już był kiełek, a zjada się to, co jest obok i smakuje jak orzeszek. Dzisiaj jesteśmy też w miejscu takim, gdzie tutaj, zobaczcie, są szczury, które wykrywają miny. Szczury, które właśnie szukały min, czy po prostu rozminowują te pola minowe. Szczury w ogóle bardzo mądre zwierzęta. Tutaj możemy zobaczyć różne rodzaje min. Zaraz wam to tutaj z bliska pokażę. Zobaczcie, to są miny, które były tutaj właśnie na tych polach minowych. Tutaj macie też opisane, która jest która i z jakiego kraju pochodzi. Tutaj znowu mamy zdjęcia, które przedstawiają pracę tych szczurów właśnie na tych polach minowych. Jeżeli chodzi o rozminowywanie tych pól, no to szczury wykorzystywali dlatego, że one są dużo lżejsze. I tutaj zobaczcie szczur, który został odznaczony. A tu już jesteśmy na zewnątrz. Zapoznamy się tutaj z tymi tabliczkami, a później będą nam pokazywać, w jaki sposób te szczury właśnie wykrywają te miny. Tutaj jest mapa, gdzie Kambodża była zbombardowana przez Amerykę, a tutaj jest proces czyszczenia właśnie z min. A tutaj miejsce, gdzie występuje problem min przeciwpiechotnych, albo tak chyba to się fachowo nazywa landmine. Along the way, there's some design already around our village, because like I said, Khmer's in the forest, government soldiers with us. It's the big landmine. Anti-tank landmine, the biggest and the most dangerous. The top or bottom is bigger. Usually during wartime, when soldiers come and step on it, mostly safe, no problem, because we are not heavy enough. But when the tank come behind us, enough, the wave, have a track, destroyed, yes. Nowadays, who can be the victim? We don't use tank anymore. Who can be the victim? Mortar, UXO unexploded ordnance, made in China. This one, you know, the cannon is round this leg. Put below your toe and support leg this way. You pick one, put in the pipe, fly. When drop, explode. Sometimes not explode, stuck to the ground. The boys like to play. When I was young, many boys in my village follow animal into the forest. They spot these objects, pick up and show and play. And then a boy, hey, let me. You see the wire? This is a tripwire landmine, also made in China, metal. You put one like that,
and then you tie the wire to the tree or the rocks, and then when enemy comes, especially at night, you can't see the wire. You pick, there's one jump up about 1 meter, cut the body, injured. A lot of shrapnel and fragmentation spread when they explode. Russia. The target is the soldier infantry. When step on it, boom, cut the limb. Yes. Because of these anti-personnel landmines, that Cambodia has the most amputee rates in the world. People without limb. You go to the temple or pub street, you see some people who play musical instrument without limb because they step on this landmine. Yes. Small boxes, these. Yes. And this is the measuring tape. See? So we wash the rat, we guide the rat, when the rat snatch in the rear, we know location, we write down the coordinate and keep going. That's how we do. Before we can enter, we use metal detector again to check the location. You see those people also from cement, we have a lot of cement. Valeria. Valeria is 4 years old. She's cute, 1.3 kilograms. Yes, she's like, I mean, you know, the girl is a bit sweet, gentle than the boy. The boy is moving a lot. Valeria. Taki szczurek. No, już się Liza zaprzyjaźniła. And she's still an active rat? She's not the one that's retired? 4 years old. Oh yeah, that's true. Teraz będą nam pokazywać, jak się szuka min, w jaki sposób szczur właśnie szuka tych min. I teraz nam tutaj pokażą, w jaki sposób szczury szukają min. One wykrywają TNT. Po prostu po sznurku z miejsca jednego do drugiego miejsca i przechodzą przez takie pole. No i po prostu on wykryje. And you see that the T-ball, that's one without TNT, no smell from it. So the rat won't pass, ignores it. But the other one might be buried somewhere over there, you will see rat is taking that smell. No, coś chyba czuję. Some smell. Try to locate where it is. No, skubany. Znalazł. See, that is the object that we put TNT inside. Scratch, click, banana. Jak znalazł, to dostaje nagrodę. She needs to go back and confirm the location again to make sure that it's still the same place. Right, see, because these rats, they cannot see well during the day like this. They only rely on their nose. Yes. They're good at night. See well at night, but the daytime, it's blind. No i robota skończona. Faktycznie ma takie oczy. W dzień słabo widzą. Tutaj mamy tablicę, są imiona, oczywiście gender, no i jakie jest status zdrowia i tutaj macie też, że jest po prostu retired albo visitor center. To jesteśmy w Muzeum Wojennym. Ktoś tam gdzieś w internecie pisał, że to pole i tu są rozrzucone po nim czołgi. No i faktycznie tak jest. Tutaj, no faktycznie, pole, drzewa i porozrzucane czołgi.
Zobaczcie. To, co zostało z tych maszyn, po prostu tutaj sobie porozkładane jest. Mamy złomowisko, cmentarzysko czołgów z tej strony, a tutaj mamy samoloty. W sumie jakiś helikopter tu widzę. Zaraz go zobaczymy z bliska. No i mamy wielki helikopter. A z drugiej strony samolot. Dzień dobry. To ruszamy właśnie na przystanek autobusowy i z przystanku autobusem jedziemy do stolicy. Podróż 6 godzin około. Zobaczymy, ile tak naprawdę to będzie trwać. No ale hardkorowo trochę. 6 godzin autobusem w takim tutaj klimacie. Nie będzie tak źle, zobaczcie, jaki fajny autobus, a tutaj jaki klimat, jakie siedzenia mają na stacji autobusowej. No to mamy pit stop autobusem. W ogóle dostaliśmy wodę, dostaliśmy takiego kołaczyka. Tutaj mamy pit stop, idziemy właśnie zjeść coś do restauracji. No i oczywiście zobaczcie sobie, jak słonko grzeje. A w autobusie, jak w samolocie, klima chyba na 20 stopni, także żebym się po prostu nie przeziębił, nie rozchorował. Zobaczymy. Zobaczcie sobie, jaka miejscówka. Mamy takie fajne menu. I tu na przykład macie mrówki, o których mówiłem. No to dotarliśmy do hotelu. Ten hotel akurat tutaj wygląda bardziej turystycznie. No dobra, wbijamy do pokoju. Coś takiego. Tutaj już widać, że jest jak w Europie. Wyro. Tutaj mamy balkon. Zobaczymy zaraz, jaki tutaj jest widok. Tylko jakoś to tu muszę otworzyć. Cyk. Tutaj mamy balkonik. I taki widoczek. No tutaj jedzenie trochę droższe, ale porcje też tak jakby trochę większe. Aliza zamówiła sobie makaron. No i tym razem dostała dość dużo tego. W ogóle zobaczcie, jaki fajny pomysł. Tutaj mamy kartę. Będziemy zamawiać jakieś śniadanie, a tutaj macie lekcję khmerskiego. To mi się podoba akurat. No i wjechały jajka z chlebem, ale tym razem mamy tutaj z masełkiem czy z czymś. Mamy boczuś, mamy jajka i mamy takiego coś kartoflanego. No a tu cena za takie śniadanie, zobaczcie, $12. Także Kambodża wcale nie jest
najtańszym miejscem. No i na wstępie do galerii tutaj mamy książeczki. Te pewnie znacie. Trafiliśmy na nocny market. No i mamy noc i mamy market. Wszystko to podobne jak w całej Azji. Po prostu tutaj ludzie wolą żyć wieczorną porą niż właśnie w dzień. Także tak to wygląda. Różnica? Brak stolików. Po prostu Kmerzy jedzą na dywanikach, na ziemi, na siedząco. No to bogata jesteś. 50 koła. A ile to w dolarach? $12. Zobaczcie, trzeba nosić tutaj 50 koła w worku. A to jest, tak jak wcześniej Liza powiedziała, $12. To by było na tyle w tym krótkim materiale. Pamiętajcie, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie jakiś fajny komentarz dla zasięgu. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!